Cześć, Andrzej z Witryny Świat Ducha. Ciąg dalszy filmu o samosabotażu. Tak jak mówiłem, mamy kiepski wybór, czyli człowiek wybrał kiepskie relacje w życiu, kiepską ścieżkę zawodową, wybrał biedę, źle zainwestował pieniądze, ma przyjaciół, którzy mu nie służą, i relacje, kontakty z tymi ludźmi. Wszystko mu po prostu palec w oko wkłada i mówi: gościu, weź ty się zastanów nad sobą, bo to tak jak żyjesz, to po prostu cię to niszczy. I Kenny Weiss mówi tak: póki nie uleczymy tego źródłowego zranienia, póty będziemy tak wybierać. Sami sobie sprawiamy odczucie chaosu, niepewności, zagubienia. Dlaczego? Dlatego, że są to stany znane i są to stany, które dusza uważa za, i tutaj warto zwrócić uwagę, ona to uważa za korzystne, że to jest sukces właśnie. Tak, bo tak przetrwała w dzieciństwie. Więc jeżeli wtedy przetrwała, jeżeli to wtedy dało radę, to teraz to też musi dać radę, czyż nie? I to nazywam, że dusza jest nierefleksyjna. Nie ma refleksji, czy taki zestaw zachowań to coś da dobrego. Nie, to ona się nad tym nie zastanowi w ogóle. Duszę można nawet nazwać nieracjonalną, nawet niepoczytalną, tak? Że nie będzie robić podsumowania tego, co już na przykład do tej pory dzięki tym swoim postawom zrobiła, tak? Dajmy na to, jest osoba narcystyczna i z powodu, dajmy na to, wcześniejszych przeżyć zrobiła sobie taką, weszła w bańkę astralną i widzi tylko siebie i nie czuje innych ludzi, robi im krzywdę i robi to już ileś lat. I ludzie im mówią takiej osobie: no ale zobacz, weź ty po prostu się zastanów, tak? Jak ty możesz tak robić? A ona nie, to nie da rady przetłumaczyć zupełnie. Dlaczego? Dlatego, że tam jest i wstyd, który musiał być ujawniony, to jest raz, a taki narcyz jak ognia się boi zmniejszenia własnego pięknego, umniejszenia własnego pięknego wizerunku. Tak? Musiałby ten wizerunek umniejszyć, musiałby zobaczyć, że nie wszystko jakby to, czym się chlubił, to na tym człowiek ma opierać swoją chwałę, chlubę, tak? Ale też i musiałby zobaczyć, że jego dusza wybiera coś zupełnie głupiego, coś, co nie działa, coś, co jest po prostu szalone. Tak? Ale on tego nie chce, ponieważ zarówno dusza mu potwierdza, że to jest okej, jak i ciemne siły duchowe mu też to potwierdzają z dużą siłą. Że oj, właśnie robisz dobrze, to dla nas jest świetnie, super, cieszymy się, zobacz jak błyszczysz, a widziałeś to zdjęcie z sobą, jak tam byłeś, jak wspaniale błyszczałeś, jak ci lakierki błyszczały w świetle reflektorów, jaką muchę miałeś wspaniałą, jak świetnie w tym garniturze wyglądałeś. No tak. I później taki narcyz całymi latami
robi sobie właśnie taki błyszczący, piękny prezencik. Taki piękny portret. Jaki jestem śliczny, a jejku. Oczywiście jeszcze z bardziej zewnętrznej strony on nie będzie się do tego przyznawał, przecież nie jest idiotą, prawda, że nikt wokoło nie lubi ludzi, którzy się chełpią, prawda, także on czuje, że jest w nim coś, co by chciało się bardzo chełpić, no ale nie będzie przecież robił z siebie pośmiewiska, tak, bo by po prostu, no, stracił, po prostu by stracił, tak? Także on dobrze wie, że bardzo warto mieć te super wyczyszczone buty na glans, bardzo warto chodzić w garniturze, w krawacie, w czystej koszuli, dobrze uczesanym i tak dalej. Wszystko glans, tak? To bardzo, bardzo dodaje do punktów oceny u innych ludzi. Natomiast ten sam narcyz może mieć właśnie takie w sobie mechanizmy, które będą wybierać kiepskie relacje, wybierać biedę, wybierać kiepską ścieżkę zawodową. Może być. Oczywiście, że może. Póki nie uleczymy tego źródłowego zranienia, póty będziemy tak wybierać. Wiele osób tego nie widzą. Nawet nie widzą, że to oni sobie sami to sprawiają, że oni mają na przykład tak duże napięcie przed korzystaniem z dóbr, które świat proponuje. Mają na przykład poczucie wstydu, mają poczucie, że nie są godni czegoś, ale nawet mogą mieć to głębiej w siebie, w duszy, tak? Że dajmy na to, jako dziecko dorosły musiał mieć zawsze pierwszeństwo, a dziecko musiało mieć później. Tak? A jeżeli jeszcze miało braci i siostry, no to jeszcze po iluś braciach, po iluś siostrach i tam gdzieś na samym końcu, no to ono może jeszcze tam się załapie. I w ten sposób takie dziecko mogło mieć samosabotaż właśnie później, bo jej dusza tego dziecka, tak jak mówiłem wcześniej, ona będzie wybierać te gorsze pozycje, bo ono będzie uważać, że to właśnie zapewni mu przeżycie. I to jest dlatego dobre, żeby inni zyskali, a ono właśnie nie zyskało. I to jest dobre, bo tak według podświadomości, według duszy takie kryteria są poprawne. A to, że to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, że rzeczywistość, realia są inne, że w normalnym świecie to tak nie działa, to dusza tego nie widzi. Nie ma refleksji. Nawet jeżeli komuś będziemy powtarzać, tłumaczyć, no wiesz co, no zobacz, przecież jeżeli wybierzesz jakiegoś partnera, który cię będzie bił, to utracisz coś, tak? No może tak to by jeszcze coś dało, ale jest wiele przecież związków, w których kobieta jest nękana, dręczona przez partnera i co ciekawe nie odchodzi, bo uważa właśnie, że ten partner jest silny, tak? On jest tak jak jej rodzice, jak jej tatuś. Tatuś był silny i sprawiał jej ból, to teraz partner jest silny i sprawia jej ból i ona się bardzo w tym odnajduje. Po jakimś czasie może zobaczyć, że odnajduje się jej dusza,
a już jej osobowość może przejrzeć na oczy i mówię, kurde, no przecież jestem katowana w tym związku. O co tu chodzi? Tu chyba nie chodzi o to, żeby w ten sposób poniżyć siebie, tak? I zaczyna tak próbować jakoś na głowę z tego chociażby wyjść. Chociaż to jest też, zaczyna być czymś dobrym. Że pojawia się świadomość tego, że jest coś tutaj nie tak. Natomiast sama świadomość nie da rady. Można być super świadomym i nic z tego nie mieć. Naprawdę. Tutaj możemy mieć super świadomość, no wiesz, tutaj mnie rani ktoś, a ja i moja dusza się podkładaliśmy tyle lat, ja teraz zmądrzałam i już wiem, jestem świadoma, ale moja dusza, dusza nie skorzysta ze świadomości. Dusza ma swoje własne zestawy przekonań i ta dusza sobie sama radzi. I tyle wam chciałem powiedzieć na dzisiaj, że dusza jest nierefleksyjna. Jak mówią, że głupia dusza, no to według kryteriów zewnętrznych, według kryteriów realiów ziemskiego świata, to taka jest właśnie. Nierefleksyjna, niepoczytalna nawet. To tyle na dzisiaj. Miłego wieczora, dnia. Na razie, cześć.